Witam. Kolejny odcinek Humanisty na emigracji. Dzisiaj będzie ciekawiej i inaczej. Ciekawiej z tego powodu, że do tej pory było albo o człowieku, albo o świecie męskim, dużo wojen i tak dalej, a dzisiaj będzie nieco o kobietach. Choć z pozoru książkę, którą omawiamy, nie ma z nimi nic wspólnego, pozory mylą. Książka ta to jest Jądro ciemności Józefa Konrada, wybitnego polskiego pisarza, który uznany jest za najlepszy angielski pisarz współczesnych czasów, co oczywiście wiele mówi o angielskiej literaturze. Jądro ciemności to jest bodajże najsławniejsza jego książka. Ja polecam bardzo inną, również mniej sławną, Nostromo. Bogatsza w treść, ale skupmy się na Jądro ciemności. Dzisiaj, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka o tematyce literackiej, dzisiaj zrobimy nieco inaczej. Mianowicie ja nie mam zamiaru omówić główne tematy książki. Nie mam oczywiście zamiaru opowiedzieć wam, o czym ta książka jest w szczegółach. Raczej chcę się skupić na jednym takim właściwie marginalnym niemalże wątku w tej książce, który mną jednak poruszył, kiedy ostatni raz ją czytałem. Chciałem właśnie powiedzieć, że pojawia się ten wątek na początku i na końcu, i w pewnym sensie to jest powieść trochę bez początku i bez końca, ale gdybym miał odkryć początek i koniec, to zaczyna się od kobiety i kończy się na kobietę. I ta kobieta, nie jest ta sama kobieta, są inne kobiety, ale te kobiety się pojawiają bardzo krótko. Można by powiedzieć, że odgrywają istotną rolę. Pierwsza z nich jest ciotką głównego bohatera, która pomaga mu znaleźć pracę, która staje się źródłem całej książki niemalże. Bo można by powiedzieć, że ta książka jest o tym, jak on tę pracę wykonuje. Rzecz dzieje się oczywiście w XIX wieku, częściowo w Anglii, ale głównie w Kongo, wtedy kolonię belgijską. I jeżeli przeczytacie tę książkę po raz pierwszy, albo w ogóle bo to jest taka dziwna rzecz, że Konrad jest sławny w świecie anglojęzycznym, a w Polsce jest znany, ale nie wiem, na ile on jest czytany. Jest taka tendencja, żeby skupić się na tym wątku cywilizacyjnym u Konrada. Wątek ten został najlepiej ujęty przez poetę T.S. Eliota w Ziemi spustoszałej wersetem Pan Kurz nie żyje. I w tym krótkim wersecie, który zresztą jest
bezpośrednim cytatem z Jądra Ciemności, ujęte jest całe znaczenie tej książki i też całe znaczenie upadku cywilizacji europejskiej. To, co jest mniej widoczne, bo ten upadek właściwie przejawia się na każdej stronie tej książki i nie będziemy się na tym skupiać w tej chwili. Bo można to streścić, kolonializm. To, co jest mniej widoczne, to jest rola kobiet w tym wszystkim. I na tym właśnie chciałbym się głównie skupić. Wyśmienity pomysł. Tak ciotka bohatera nazywa jego zamiary, żeby popłynąć wzdłuż rzeki, którą bohater sam opisuje jako taki wąż. Jak się patrzy na mapie Kongo, w głąb tej rzeki. Żeby w ogóle wejść w ten świat wyzysku kolonialnego. Wyśmienity pomysł. Ona mu pomoże. Wyśmienity pomysł. Dlaczego wyśmienity pomysł? Dlatego, że i tu Konrad nawet o tym pisze, że horror dzieła współczesnego człowieka jest w pewnym sensie możliwy, dlatego że nie biorą w nim udział kobiety, które zupełnie nie widzą tego horroru, widzą tylko tą taką powierzchniową warstwę idealizmu. I ten idealizm oczywiście ma rozmaite twarze. Oświecenie barbarzyńców, niesienie technologii i nowoczesności zacofanym ludom. W naszych czasach byśmy jeszcze dodali, że nosimy im demokrację. W czasach Konrada nieśli chrześcijaństwo. I to brzmi jak wyśmienity pomysł według ciotki. Rzeczywistość tego wyśmienitego pomysłu jest nieco inna. Choć nie mamy tutaj do czynienia z nietrafionym strzałem. To nie jest niecelność w wykonaniu niezgrabnych idealistów. To jest tak, że ta idea wymaga zmielenia człowieka. I ten proces mielenia jest niewidoczny dla kobiet i ten świat męski z jednej strony ukrywa go przed kobietami, kobiety oczywiście są tutaj niedopuszczane do niego. Znaczy są, byśmy powiedzieli, używając język współczesny, że są niewyemancypowane. Mają swoją rolę do pełnienia w społeczeństwie i nie wolno im z tej roli wyjść. Ale jaka to jest rola? I no właśnie, rola kobiet w tej książce sprowadza się do tego, że to za ich pozwoleniem, za ich przyzwoleniem i za takim bardzo subtelnym, ale za ich namówieniem ci mężczyźni, ci Europejczycy, bo u Konrada zawsze jest bardzo międzynarodowo, można by powiedzieć. Kurz jest Niemcem, ale jej rodzice są, nie pamiętam czy matka, czy ojciec,
jeden Francuz, drugi Anglik, coś w tym stylu. Marlowe, czyli ten tutaj główny bohater, jest Anglikiem. Występuje też Rosjanin. Duńczycy są. Oczywiście Belgowie. I Konrad ma... Znaczy, dla nas to nie jest żadna tajemnica, ale w świecie anglojęzycznym on jest tutaj uważany za jakiegoś geniusza, który widzi takie podłoże psychologiczne nieznane Anglikowi. Ale tak naprawdę to nie jest, że Konrad jest wybitnym psychologiem, tylko Konrad po prostu wie, że istnieją narody. I on i w tej książce, i w Nostromo, gdzie jeszcze nawet ten międzynarodowy zestaw osobowości jest nawet większy, to Konrad po prostu rozumie wrażliwość poszczególnych europejskich narodów i potrafi tworzyć postacie, które w jakiejś mierze te wrażliwości odzwierciedlają. Te postacie nie są w żadnym wypadku tekturowe, płytkie i dwuwymiarowe, ale też nie próbują być jakimiś oderwanymi od korzeni języka i kultury ludźmi, tylko znaczy Konrad jest realistą pod tym względem. Na koniec tej książki znowu spotykamy kobietę i ona jest w tej bańce, w której, tak jak ta ciotka, jest wielbicielką wyśmienitych pomysłów i podziwia, kocha Niemca, który w ogóle, bo tu trzeba, ten kto czytał dużo Konrada, wie, że Konrad miał nie najlepsze zdanie o Niemców i to nie jest przypadek, że uczynił antagonisty swej książki Jądra Ciemności Niemcem. I tu nie chodzi o to, że on uważa, że Niemcy są potwornymi ludźmi z natury i źli, tylko właśnie, że Konrad miał takie bardzo głębokie zrozumienie, czym jest niemiecki idealizm. I tutaj ten niemiecki idealizm, jak to jeden ze sławnych niemieckich filozofów kiedyś powiedział o swoim kraju, jesteśmy duchem Europy. No i rzeczywiście jądro ciemności to Niemcy są duchem cywilizacji europejskiej. I ja myślę, że tutaj niczego nie zdradzę, mówiąc o horrorze, bo to jest jednak, to jest taka, to jest lektura szkolna, przynajmniej była na Zachodzie. Więc tutaj jakby nie zdradzam żadnych tajemnic, jeżeli będę trochę mówił o horrorze. Kobieta pod koniec tej książki jest nieświadoma tego horroru, tak jak ciotka na początku. I o ile na początku główny bohater mógłby powiedzieć, że on też nie do końca jest świadomy, bo jest dopiero na początek tej drogi, o tyle na koniec to on wie, czym jest horror. I on ma okazję
powiedzieć prawdę, bardzo brzydką, to woli powiedzieć kłamstwo bardzo szlachetne. I pytanie jest, dlaczego kobiety te kłamstwa szlachetne przyjmują? Czy w tej książce i w tej cywilizacji jakby pytaniem otwartym jest, na ile te relacje istnieją dalej. Nie będę w to wnikał, pozostawiam to wam, czytelnikom i słuchaczom. A trzecia kobieta? Ja możliwe, że trochę sam biorę udział w odczłowieczeniu człowieka, skupiając się wyłącznie na perypetiach Europejczyka. Ale zachowanie tej kobiety z głębi lądu tak, było dalece inne niż kobiet na kontynencie. Kobieta z tego środka Afryki, choć nie znamy jej języka, bardzo mocno emocjonalnie, gestem pokazała nam swoją osobę. I to też w relacji do mężczyzny. tak, rzeczywiście. Kobieta z głębi lądu afrykańskiego. Możliwe, że nie wspominając o niej, wpisuje się w całe zło i cały ten problem cywilizacji europejskiej, którą Konrad w tej książce podnosi. Ale wydaje mi się, że pomijając ją w tej dyskusji, staram się właściwie nie mieć współudziału w tym horrorze. Dlatego, że czasami po prostu należy zaakceptować, że pewne rzeczy są nam obce. Co nie znaczy, że są gorsze ani lepsze, bo w ogóle taka kategoria myślenia to też jest w pewnym sensie nasza. I może tak. Pewien moment tutaj w tej powieści Wiąże ciemności, w której Konrad podaje taki opis zetknięcia się człowieka w jednym czasie, ale pochodzącego z skrajnie odmiennych punktów na linii postępu historycznego. I my w naszej pychy od razu zakładamy, że ten, który się znajduje dalej na linii historii, jest lepszy. Całe słowo postęp używamy jako synonim czegoś dobrego. Postęp w czasie i w historii tym bardziej. Nie wiadomo. Jaka jest rola tej kobiety w tamtych realiach, wśród tamtych ludzi? Może to jest bardzo niepoważne porównanie, ale przyszło mi do głowy nagle porównać statek, którym płynie Marlowe wraz z towarzyszami
do, do statku z serialu Star Trek. I jest w Star Trek taka zasada tej cywilizacji ludzkiej wtedy, w przyszłości. Nazywa się pierwotna dyrektywa. I tak każdy, który oglądał ten serial, wie, że chodzi o to, że jak oni się napotykają na obcą cywilizację, nie wolno im nawiązać żadnego kontaktu. Mogą tylko obserwować. Szczególnie jeżeli ta cywilizacja, znaczy nie dotyczy to każdej cywilizacji, ale na pewno dotyczy to cywilizacji, które wciąż nie są na takim poziomie zaawansowania technologicznego. Nie wolno wtedy człowiekowi w ogóle interweniować, bo idea jest taka, że każdy lud, ziemski i nieziemski, powinien mieć prawo rozwijać się w takim kierunku, w takim tempie, w jakim nawet nie to, że chce, tylko po prostu ma prawo przeżyć swoje życie. I o ile są pewne czynniki nieświadome, typu huragany, czy klęski żywiołowe, które po prostu, znaczy tu nie ma czegoś takiego, że huraganowi może nie chcieć. Natomiast my mamy wolę. I jeżeli rzeczywiście roszczymy sobie prawo do miana kultury wysokiej, chrześcijańskiej i zaawansowanej i światłej itp. itd., to naszym zadaniem jest powstrzymywać się. I dlatego ja się nieco powstrzymuję przed wnikaniem za bardzo w rzecz, która jest zupełnie mi obca. Może to nie jest najlepsze podejście, ale wydaje mi się, że na pewno, jeżeli Konrad nas czegokolwiek uczy w jądrze ciemności, to jest, że gorszym podejściem jest patrzeć na tę obcość i zadawać sobie pytanie, w jaki sposób można z niej skorzystać. Nie wiem nic o tej kobiecie, natomiast wydaje mi się, że wiem coś o tych dwóch Europejkach. I zaraz nasi słuchacze pomyślą, że mam jakąś obsesję, ale obiecuję, że to jest zupełnie tak przypadkowo się zdarzyło i że to się nie będzie powtarzać. Że to nie jest tak, że będę przywoływał Krasińskiego co chwilę. Krasiński ma taką wizję, że przed upadkiem cywilizacji europejskiej, jaką i on, i Konrad opisują, i nie jeden autor tego okresu opisywał, uratować nas wszystkich może kobieta. I ja tutaj nie będę wnikał w to, jaka ta kobieta jest, która miałaby nas uratować według Krasińskiego. Ale pozostańmy po prostu przy tej przewodniej idei, jaką jest, że gdyby tylko kobieta wyszła z tej roli, w której ta straszliwa cywilizacja kolonialistyczna ją zamknęła, to te szlachetne idee, które są tutaj taką warstwą przesłaniającą horror, stałyby się może warstwą autentycznej treści tej cywilizacji.
Co by się stało, to należy się zastanawiać. Jak przeczytacie tę książkę, to zastanówcie się może nad tym, a co by było, gdyby na koniec powieści powiedział prawdę? Czy byłaby obrażona na niego? Nie dowierzałaby? Czy poczułaby się atakowana? Tak? Bo tu nagle jakby status, tak? Tutaj chodzi o to, że status społeczny danej kobiety zależy od statusu mężczyzny, więc jeżeli ten mężczyzna ma wysoką renomę, no to ona też, a jeżeli ktoś nagle atakuje reputację dżentelmena, to jest atak na damę. Ale warto się oczywiście nad tym pytaniem pochylić, dlatego że ten horror oczywiście, że dotyka tubylców kolonii, ale dotyka też, i to w bardzo zły sposób, Europejczyka. Jeszcze taka ostatnia kwestia. Konrad jest realistą, a realia bywają surrealistyczne. I rzeczywiście jądro ciemności jest aż tak realistyczne, że trudno w to uwierzyć. I na tym polega surrealizm tej książki. I żeby nie było, to o czym Konrad tutaj pisze, to nie jest historia. To jest też życie świata bieżącego. Na koniec to może należałoby powiedzieć coś na temat Kerca. Trochę żeśmy już o nim powiedzieli. Czy to jest problem tak samo stary jak świat, że człowiek chciałby zostać Bogiem? Czy to jest nowy problem? Czy to jest coś takiego, że kiedy oddzielone od siebie szczepy rodu ludzkiego, znajdujące się na bardzo różnym etapie rozwoju człowieczeństwa, spotykają się nagle, bo technologia zbliża nas do siebie nieuchronnie? Czy też nieuchronne staje się to, że spotkanie burzy tożsamość wszystkich uczestników tego spotkania? To jest pytanie szalenie aktualne i dlatego ta książka jest szalenie aktualna w obliczu kurczenia się świata. Marlowe jest w stanie wrócić do domu. Dzisiaj jesteśmy stale podłączeni do siebie nawzajem, dosłownie. Co się wyłoniło z niższego stopnia połączenia, o którym pisze Konrad, horror, co się wyłania z wyższego stopnia, w którym my jesteśmy. Bo Krasiński bał się, że zamiast uratować mężczyzny przed swoją pychą, kobieta, mając na celu swoje wyzwolenie, stanie się podobny do mężczyzny. Czyli zamiast pociągnąć go do góry, to ona zejdzie i będzie na jego poziomie. Jak czytamy Jądro ciemności i poddajemy się takiej pokusie myślenia o tym jako horror, który minął, horror tamtej cywilizacji, to pamiętajmy początek też książki, w której płynie sobie statek Imperium Rzymskiego
po wyspach, które kiedyś staną się wyspami brytyjskimi i marynarze na tym statku rzymskim pewnie myślą, że są bardzo daleko od cywilizacji. To jest tutaj pewna cykliczność w tych dziejach. I na jakim etapie tego koła znajdujemy się my. To oczywiście jest film, którego nakręcono na podstawie Jądra Ciemności. Czas apokalipsy. Polecam. To by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o przemyślenia. Bardzo chaotyczne, rozumiem, ale taka jest ta książka też. Tu nie ma... Pozostaje wierny przewodniej idei, żeby odcinek odzwierciedlał temat, więc odcinek Jądra Ciemności ma być... Znaczy, trochę popłynęliśmy w ciemno. Żegnamy się, ja i mój daimon. Polecam oczywiście książkę wybitnego, naprawdę wybitnego polskiego pisarza, najlepszego współczesnego angielskiego pisarza. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.